miesięcy temu dostałam bardzo osobliwy prezent. Była to książka o apokalipsie, zawierająca malownicze i bardzo inspirujące opisy tego, jak będzie wyglądał Armagedon. Dodatkowo książka ta zawierała dosyć ciekawą obietnicę tego, że przedstawi nam praktyczne rady, jak przetrwać w dniach ostatnich. W mojej głowie eksplodowało milion pytań. No bo po pierwsze, praktyczne wskazówki dotyczące apokalipsy, jakoś mi się to nie kleiło. Po drugie, jak przetrwać w dniach ostatnich? Czy ten cały koncept apokalipsy nie miał polegać właśnie na tym, że nie przetrwamy? Początkowo miałam sporo zastrzeżeń do tej książki, ale ciekawość zwyciężyła. Postanowiłam zapoznać się z propozycjami oferowanymi przez autora. I co ciekawe, ku mojemu dużemu zaskoczeniu, no cóż, rzeczywiście były bardzo praktyczne. Otóż, jakie przedmioty przygotować do tego, żeby przetrwać w domu tę apokalipsę? Wskazówka: woskowe świece. Po drugie, jak się zachować, kiedy nadchodzi ten ostatni dzień? Jak najszybciej udać się do domu? Po trzecie, czy możemy wpuścić kogokolwiek? Odpowiedź: nie. I wreszcie, skąd będziemy wiedzieć, że przetrwaliśmy już tę apokalipsę? Podpowiedź: poczujemy to. To wszystko skłoniło mnie do zastanowienia się nad tym, jak postrzegamy współczesny świat. Przez wiele pokoleń był on miejscem przerażającym, wielkim, nieznanym. Nasi przodkowie musieli zmierzyć się z całym mnóstwem zagrożeń. Burze i zjawiska atmosferyczne były przerażające, bo nadchodziły znienacka. Co więcej, nie rozumieliśmy ich istoty. Choroby były przerażające, bo nigdy nie wiadomo, czy wyjdziemy z nich w pełni zdrowi i będziemy w stanie powrócić do naszych codziennych zajęć. Zwierzęta, zwłaszcza te nieudomowione, mieszkające w lasach, także były przerażające, bo zawsze przecież mogły nas zaatakować i zrobić nam krzywdę. Świat widziany oczami naszych przodków był naprawdę przerażającym miejscem. Jednak jeśli rozłożymy każdy z tych lęków na czynniki pierwsze, okaże się, że mają one jedną istotną wspólną cechę. Otóż u zarania tych lęków leży bardzo pierwotny lęk przed tym, co nieznane. Im więcej o tym myślałam, dochodziłam do wniosku, że zasadniczo cały rozwój nauk ścisłych, społecznych był w zasadzie próbą lepszego zrozumienia świata i przygotowania się na to, co nieznane i nieoczekiwane. Psychologia nauczyła mnie, że ludzie ponad wszystko pragną pewności. Amos Tversky i Daniel Kahneman, którzy stworzyli przełomową teorię perspektywy, zauważyli, że ludzie wolą niewielki zysk, który jest pewny, od tego, który jest znacznie większy, ale tylko prawdopodobny. Kiedy Harry poznał Sally, Harry, główny bohater, stwierdza, że zawsze zagląda na ostatnią stronę książki, żeby w razie czego wiedzieć, jak się kończy. Ja też to robię. Po obejrzeniu w 2018 roku po raz pierwszych kilku odcinków Gry o Tron, nie mogłam znieść tej niepewności i przeczytałam opis każdego odcinka na Wikipedii, żeby wiedzieć, co się wydarzy. Jeśli się nad tym zastanowić, to te moje niepokoje w zasadzie całkiem ciekawie przekładają się również na znacznie większą skalę. Otóż chociażby ubezpieczenia jest to rynek, który w zasadzie stanowi idealną odpowiedź na to, że chcemy mieć poczucie, że nawet jeżeli przydarzy nam się coś złego, przynajmniej finansowo jesteśmy jakoś zabezpieczeni. Nasze życiowe decyzje bardzo często podejmowane są w oparciu o przeszłe doświadczenia, o schematy, które znamy, o różnego rodzaju wiedzę, którą nabywaliśmy wcześniej. Dzięki temu możemy stworzyć stabilne prognozy na przyszłość. Jako nauczyciel wiem, że moim największym i najważniejszym zadaniem jest przygotowanie moich uczniów do tego, by zmierzyć się z wyzwaniami świata. Co więcej, chcę wprowadzić ich w intrygujący świat nauk społecznych, a konkretnie ekonomii. Jest to jednak bardzo trudne zadanie, bo zasadniczo uczniowie, którzy wybierają ekonomię, często przychodzą z bardzo wysokimi oczekiwaniami. Często deklarują, że wybrali ten przedmiot, bo dzięki niemu lepiej zrozumieją świat. Jakby
Poznanie związku między stopami procentowymi, kosztami kredytów, a poziomem inwestycji wprowadził ich do tajemnego świata, gdzie nagle wszystko stanie się jasne. Jednocześnie te oczekiwania wywierają ogromną presję na nas, nauczycieli ekonomii, ponieważ do pewnego stopnia uczniowie oczekują, że oswoimy ich z przerażającym nieznanym. We wrześniu 2008 roku rozpoczęłam studia licencjackie w Szkole Głównej Handlowej. Ci z Was, którzy w miarę są zaznajomieni z kalendarium wielkiego kryzysu w 2008 roku, domyślą się, że był to bardzo interesujący punkt, żeby rozpocząć studia ekonomiczne. Świat gospodarczy dosłownie płonął. 15 września jeden z największych banków inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych ogłosił upadłość, Lehman Brothers. A potem sytuacja posypała się nie tylko w Stanach, ale zasadniczo na całym świecie. Kilka tygodni później królowa Elżbieta II w London School of Economics zadała pytanie, które potem nad całym światem finansjery zawisło jak taki niemy wyrzut. How did you not see it coming? Jak mogliście tego nie przewidzieć? Jako 19-latka, bardzo pewna siebie i przekonana, że dużo rzeczy wiem lepiej, pomyślałam, no właśnie, jak oni mogli tego nie przewidzieć? Jak to w ogóle jest możliwe? 3 lata później, w 2011 roku, rozpoczynając studia magisterskie, świat gospodarczy znowu płonął, tym razem ze względu na kryzys ogromnego zadłużenia państw strefy euro, m.in. Grecji. W ramach pierwszego semestru studiów realizowałam przedmiot ekonomia sektora publicznego. I nasz pan profesor powiedział, że nie jest w stanie przedstawić nam w tym momencie zarysu kursu, ponieważ zanim dojdziemy do sesji w styczniu, nasze rozumienie sektora publicznego, długu, deficytu, a nawet procedur ostrożnościowych, które część państw, w tym Polska, miała wpisane w konstytucję, może się zasadniczo zmienić. I znowu ta dumna i pewna siebie 22-latka we mnie pomyślała, co to jest w ogóle za bzdura? Po co w takim razie studiować dyscyplinę, która jest tak niepewna, że tyle rzeczy może się zmienić z dnia na dzień i w zasadzie pozbawić mojego profesora szansy na to, żeby udzielić mi odpowiedzi. Prawie 10 lat później, w czasie, kiedy pandemia koronawirusa szalała na świecie, moi uczniowie zadawali mi mnóstwo pytań na temat tego, co stanie się z gospodarką polską, a także co stanie się z gospodarkami na świecie. Starałam się na te pytania odpowiedzieć, opierając się na mojej dotychczasowej wiedzy, na spekulacjach, a także czasami próbując rozumować przez analogię, nawiązując do podobnych rozwiązań, które stosowały inne państwa na świecie. Niestety, zdarzało się też i tak, że musiałam po prostu powiedzieć nie wiem. Słowa, które mi jako nauczycielce bardzo ciężko przechodzą przez gardło. Rok 2020 pokazał nam, że świat, jaki znamy, może zmienić się od tak. To, co do tej pory wiedzieliśmy, okazało się wysoce nieadekwatne w nowym kontekście. Rządy musiały podejmować decyzje w zasadzie natychmiast. Zamykać? Nie zamykać. Ile dziennych przypadków wystarczy do tego, żeby odwołać egzaminy? Coś, co nie wydarzyło się w Wielkiej Brytanii od w zasadzie zawsze. Nawet II wojna światowa nie wystarczyła do tego, by odwołać egzaminy A-levels. To daje Wam poczucie, w jakim świecie w tej chwili żyjemy. W świecie pełnym niepewności, gdzie w zasadzie małe wydarzenie, które może być początkowo zignorowane, może w czasie zmienić się na tyle, że wpłynie na zawsze na bieg historii. Jeśli myślicie, że te emocje już są za nami, ponieważ mamy szczepionki, mamy procedury, które doskonalimy, to muszę Was rozczarować. Profesor Nicholas Taleb, który jest autorem koncepcji czarnego łabędzia, twierdzi, że przez to, że świat stał się coraz bardziej powiązany i skomplikowany, to uważa, że takie wydarzenia będą towarzyszyć nam coraz częściej. Oznacza to, że musimy zaakceptować fakt, że rzeczy, które wydają się niespodziewane, będą wydarzały się coraz częściej i będą towarzyszyć nam przez całe życie. Doprowadziło mnie to do wniosku, że system edukacji powinien być dostosowany do rosnącej skali niepewności i szybko zachodzących zmian. Jako nauczycielka ekonomii uważam to za szczególnie ważne w przypadku mojej dyscypliny. Moi uczniowie
przyszli ekonomiści będą zmagać się z wyzwaniami, które postawią przed nimi gospodarki i rynki finansowe. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie ich procesu edukacji ja sama buduję swoje rozumienie świata, to zadanie wydaje mi się być bardzo trudne. Jeśli się nad tym zastanowić, kiedy moi uczniowie rozpoczną swoją karierę zawodową, cokolwiek powiem im dzisiaj, może być w dużej mierze nieadekwatne. Idąc dalej, w momencie, kiedy oni będą przechodzić na emerytury, cała dyscyplina może wyglądać zupełnie inaczej. Ważnym zadaniem, jakie mamy przed sobą jako nauczyciele, jest przygotowanie naszych uczniów do radzenia sobie z niejasnymi sytuacjami. Tolerancja niepewności i niejednoznaczności już w latach 60. była przez psychologów interpretowana jako jedna z najważniejszych kompetencji przyszłości. Wiedzieliśmy już wtedy, że może ona przyczyniać się do poprawy kreatywności w myśleniu oraz rozwiązywaniu nietypowych problemów. Jak w takim razie kształtować tę umiejętność? Okazuje się, że może to być prostsze niż nam się wydaje. Zgodnie z badaniami, mówienie o niepewności i przyjmowanie, że jest ona czymś nieuniknionym, może być podstawowym i bardzo istotnym krokiem. Pogodzenie się z faktem, że nasza przyszłość jest niepewna i że ta niepewność towarzyszyć nam będzie zarówno na stopie zawodowej, jak i prywatnej, może być najważniejszym krokiem do tego, żeby zaakceptować fakt, że świat, w którym żyjemy, jest bardzo płynny i elastyczny. Moi uczniowie, przyszli ekonomiści muszą zrozumieć, że ta niepewność nie opuści ich nigdy. Badacze analizujący skuteczność szkolenia studentów medycyny w zakresie niepewności zauważyli, że należy podjąć kilka dodatkowych kroków. Oprócz samej akceptacji faktu niepewności, musimy także spróbować zidentyfikować jej źródło. Na poziomie ekonomicznym może to oznaczać to, że ta niepewność może leżeć zarówno w preferencjach konsumentów, w decyzjach firm, decyzjach rządów, a także zmieniających się okolicznościach, chociażby klimatycznych. Drugą kwestią może być zidentyfikowanie umiejscowienia niepewności. Czy wiąże się ona z faktem, że my nie posiadamy odpowiednich zasobów, a więc, jak to się mówi w psychologii, jest dyspozycyjna? Czy też może jest to kwestia sytuacji, która jest zupełnie niezależna od nas? Nie widzę powodu, dla którego kształcenie ekonomistów czy jakichkolwiek innych ekspertów w innych dziedzinach nie mogłoby wyglądać tak samo. Koncentracja na pytaniu, a nie na konkretnej odpowiedzi, może być cenniejsza niż sztywne teorie, których uczymy w szkole. W świecie newsów, fake newsów, książek, gazet, biuletynów, raportów, ekspertyz, opinii, influencerów, w zasadzie zamiast orientować się lepiej, orientujemy się coraz gorzej. Gubimy się. Zupełnie nie wiemy, co począć z nadmiarem informacji, z nadmiarem wiedzy i z nadmiarem bodźców, które otrzymujemy każdego dnia. Tym samym wiedza, którą posiadamy, nie zbliża nas ani o krok do tego, żeby stworzyć odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie postawiliśmy. Dlatego być może zamiast koncentrować się właśnie na odpowiedzi, spróbujmy zastanowić się nad tym, jakie pytanie należy postawić. Chciałabym tutaj zachęcić nas wszystkich do tego, by tym pytaniem było: a co jeśli się mylimy? Pozwolenie sobie oraz naszym uczniom na popełnianie błędów i na analizowanie ich konsekwencji może być pierwszym krokiem do tego, by niepewność i towarzysząca niepewności niepokój stały się rzeczywiście naszym przyjacielem, a nie naszym wrogiem. Przesunięcie punktu ciężkości z naturalnie fantastycznego poczucia tego, że mamy rację, na być może trochę niewygodne poczucie, że się mylimy, może być właśnie tym, czego potrzebujemy i w edukacji, i w życiu. Podsumowując, wydaje mi się, że bycie w 100% przygotowanym na nieznane, w tym także na apokalipsę, jest niemożliwe, bez względu na to, jak bardzo się staramy. Ale być może to nasze oczekiwania muszą się zmienić. Ostatecznie niespodziewane jest, niespodziewane. Nic nie możemy na to poradzić. Ja jednak jestem optymistką i głęboko wierzę w ludzką zdolność do adaptacji. Nic nam nie będzie. Akurat tego jestem pewna.